Partnerem odcinka jest serwis i aplikacja wakacje.pl. Dzień dobry, szanowni państwo, dzień dobry, moi drodzy. Mówię do was z miejsca, z którego już kiedyś do was mówiłem, ale było to 20 parę lat temu z okładem. To właśnie wtedy byliśmy, jeszcze w czasie telewizyjnego mego życia, w Bangkoku. Potem byłem w Tajlandii, kilka razy nawet, ale nigdy w Bangkoku. Pomyślałem, że ten szmat czasu, który dzieli mnie od poprzedniej wizyty do tego, usprawiedliwia, by znowu wam Bangkok pokazać. Ponieważ jest to miasto trudne do zwiedzania, bo ogromne, gorące, ale fascynujące. Zatem dzisiaj Bangkok. Bangkok w formie takiej, o jakiej dawni Polacy by powiedzieli bangkokskie must have. Zobaczymy te rzeczy w tym odcinku, które w Bangkoku koniecznie zobaczyć trzeba. Najpierw wsiadamy na łódź, bowiem żeby zrozumieć historię Tajlandii, zrozumieć historię jej stolicy, a nawet stolic, trzeba odbyć podróż rzeką i łodzią. Reszta na łodzi. Płyniemy akwenem niebagatelnym. Jest to bowiem największa i najważniejsza rzeka Tajlandii. Jak się ona nazywa? W europejskich źródłach, również na mapach w Polsce, znajdziemy nazwę Menam. Tymczasem jest to nazwa niepoprawna. Menam to jest zbitka dwóch tajskich słów. Me oznacza matkę, a nam wodę. Matka wód, matka rzek, ale jest to ogólne tajskie określenie na rzeki. Natomiast Tajowie na ową rzekę, swoją najważniejszą rzekę, mówią Chao Phraya. W każdym razie ta rzeka ma kluczowe znaczenie dla miejsca, w którym jesteśmy. Dla stolicy, ponieważ bardzo podobna historia jak z Wisłą. Stolicę Polski, Kraków, założono nad największą polską rzeką, nad Wisłą. I tak samo było i tutaj. Pierwsza stolica Tajlandii, mniej więcej 80 km stąd, ale nad ową rzeką. Potem na tym brzegu wzniesiono Bangkok, ale potem przeniesiono stolicę na drugi brzeg tejże rzeki. Dlaczego? No bo komunikacja. Pływał tędy król ze świtą, pływało wojsko, pływały łodzie z towarami. Autostrada dawnych czasów. No i żeby właściwie zrozumieć historię tego miejsca, trzeba się ową rzeką i jej kanałami przepłynąć. I właśnie to czynimy. Przed chwilą powiedziałem, że kiedy przeniesiono stolicę właśnie tutaj, to pierwotnie założono ją na jednym brzegu rzeki, a potem przeniesiono na drugi. To prawda, ale ta pierwsza nie nazywała się Bangkok. Co ciekawe, ona do dzisiaj w Tajlandii, ta dzisiejsza właściwa stolica, choć ona jest teraz po obu stronach rzeki, bo to ogromne miasto, też nie nazywa się Bangkok. Bangkok to jest nazwa międzynarodowa i oczywiście każdy Taj ją zna, ale kiedy Tajowie między sobą mówią, używają nazwy, która zaczyna się Krung Thep, miasto aniołów. Ta nazwa jest znacznie dłuższa, jest tak długa jak tytulatura cesarza Franza Józefa. Cesarz tego i tego, król tego i tego i tego i tego, wielki książę, etc., etc. Miasto aniołów, święte, takie, owakie, długie bardzo. Bangkok albo Krung Thep. Kanałami wpłynęliśmy do lewobrzeżnej części miasta. Ona się nazywa Thonburi i tak właśnie nazywała się stolica, zanim stała się Bangkokiem, zanim założono ją po przeciwnej stronie rzeki i zanim Bangkok nie ogarnął całości.
Zatem Thonburi, dzisiaj dzielnica Bangkoku, kiedyś jej stolica. Tajlandii stolica. Druga. Te kanały to są klongi. I jeszcze w XIX wieku całe miasto było tymi kanałami usiane. To były główne drogi komunikacyjne, główne arterie. Jednak kiedy zaczęto budować nowoczesny Bangkok po drugiej stronie rzeki, no to większość z tych kanałów zasypano. Natomiast tutaj oczywiście jest też nowoczesne budownictwo, ale dalej owe klongi to są główne drogi. Tutaj dalej życie skupia się nad kanałami. Zresztą zobaczcie, widać to gołym okiem. Łódka się oczywiście zatrzymuje, można się dogadać, jeśli mamy tłumacza, gdzie ma stanąć. To jest jeden z adresów, przy którym stanąć warto. Mianowicie świątynia Wat Kusawan, która jest w pewnym sensie dowodem na to, o czym mówiłem. Kiedy Thonburi zostało stolicą w 1767 roku, to owa świątynia Wat Kusawan już tutaj stała i potem była jedną z ważniejszych królewskich świątyń tamtego czasu. A teraz chciałem zwrócić wam uwagę mianowicie na to urządzenie, znaczy ten punkt obwoźny. Tu jest niezwykle czysto. Tajlandia jest czyściutka. O, przyszedł pan właściciel i pan tym jeździ i oferuje rzeczy, które czyszczą niemal wszystko. Można sobie kurz wyczyścić, zamieść ulicę, zmiotki są bardzo poręczne. Zobaczcie, czyściutko, prawie żadnego śmiecia. Zaraz koło świątyni mamy targ. Zresztą takich targów jest tutaj mnóstwo. W tym wypadku głównie ciuchy, ale również jedzenie. Nie będę teraz jadł. Śniadanie było obfite, ale będzie jadł ktoś inny. To jest obowiązkowe wyposażenie. To się dostaje w cenie biletu, kiedy wykupuje się rejs po rzece i kanałach. Pieczywo specjalnie dla ryb. Jeszcze strzeliło fajnie. Specjalnie dla ryb, więc nie będę tego jadł. Nie tylko dlatego, że jestem najedzony. Nie wiem, co jest w środku. Tu są ryby. Te kanały i ta rzeka, no dość podobnie wygląda do Mekongu, czyli kolor nie jest zachęcający, no ale tak miejscowe rzeki wyglądają i tutaj karmią ryby. Pewnie te ryby, o widzicie, pożerają to. Pewnie te ryby również w łańcuchu pokarmowym dalej służą ludziom, czyli ryby jedzą chleb, który ludzie specjalnie dla nich wypiekają, a potem ludzie jedzą rzeczone ryby. Dlaczego warto tutaj przypłynąć? No bo to jest naprawdę widok jak sprzed 100 lat. Ale żebyśmy wiedzieli, że nie jesteśmy cofnięci w czasie, to nie tylko mamy kable wiszące dość luźno na pierwszym planie, mamy również nowe miasto, mamy dźwigi, mamy drapacze chmur, wieżowce. Jedzące ryby były tak przekonujące, że ja poprosiłem o coś maleńkiego. 6 pierożków, 3 pierożki z krewetkami i 3 pierożki z wieprzowiną czerwoną. Zobaczymy, co to oznacza. Jedne i drugie gotowane na parze, no więc sprawa dietetyczna. Krewetkowy jest pierożek wyborny. A teraz, czy to jest barwione annatto, czy też jest z czerwonym curry, zaraz wam powiem. I pokażę, o. No. Jest słodkie, więc nie jest to czerwone curry. Myślę, że chodzi o ten naturalny barwnik. Tego rybki nie dostaną, to dostanie Robuś. Osiągnęliśmy znowu główny nurt rzeki. Owe kanały były tam. Tam było właśnie Thonburi jako stolica.
a teraz jest to dzielnica Bangkoku, ta strona rzeki. A miasto aniołów, zwane przez przyjezdnych Bangkokiem, założono po tamtej stronie rzeki. A my sobie płyniemy, a ja staram się być na środku łodzi, gdyż ona jest wąska i kiedy dobiję do jakiegoś końca, to zaburzę równowagę longtaila, tak się ta jednostka nazywa. Siedzę nieruchomo, ruszam tylko głową zatem. Jeśli ciekawe rzeczy można mierzyć hektarami, to mam dla Was imponujący wynik właśnie. 15 hektarów, czyli 150 000 metrów kwadratowych rzeczy pasjonujących. Jesteśmy bowiem nie tylko na jednym z największych targów w Azji, ale również na jednym z największych targów na świecie. Te liczby, które wymieniłem, to jego powierzchnia. Ów targ nazywa się Jatujak. Zwany jest również targiem weekendowym, choć nie działa on tylko w weekendy. W weekendy dzieje się tu najwięcej. I co najważniejsze, w zasadzie nie jest to targ spożywczy. W tym sensie, że nie ma tutaj straganów, na których sprzedaje się ryby, owoce morza, mięso, jarzyny, owoce. Tutaj mamy rzeczy inne. Ale żeby trafić do akurat tego miejsca, które szukamy, jeśli chodzi o asortyment, musimy mieć plan. No, ogromne miejsce. Takie plany są w internecie. I co tu zatem sprzedają? No, wszystko, co nie jest nieprzetworzoną żywnością. Czyli mamy rękodzieło, czyli mamy antyki, mamy książki, mamy ciuchy, mamy biżuterię, mamy zioła, mamy w końcu uliczne jedzenie. Mnóstwo rzeczy. Najlepiej przyjść tutaj właśnie w weekend. W piątek wieczorem mamy tu zakupy wyłącznie hurtowe. No i takich mondralińskich jak my jest więcej, gdyż już zaczęły się tłumy. O, takie stoisko już odwiedziłem. Kupiłem sobie cudowną rzecz do przetykania nosa. To bardzo dobrze działa. Pachnie jak maść tygrysia i od razu czyści zatoki. Są tutaj mikstury antykomarowe, są tutaj na przykład różnego rodzaju sety do zielonej herbaty. No jest po prostu wszystko. Tylko pamiętajcie, jeśli chcecie zrobić tu porządne zakupy, to od razu przyjedźcie w to miejsce ciężarówką. Oprócz mapy mamy również tabliczki, gdzie umieszczono informacje, w której to sekcji czy też sektorze akurat jesteśmy. Są też numery alejek, a na planach mamy napisane, co w danej sekcji, sektorze się znajduje. No i to jest dział niezwykle mnie interesujący. Miejscowe utensylia kuchenne. Jeśli gotujecie w domu po azjatycku, no to koniecznie tu przyjdźcie. Ja wiem, w Polsce można kupić wiele rzeczy, ale niektóre są trudno dostępne. Nawet takie drobne, które łatwo wsadzić do bagażu. No to jest przyrząd do krojenia w paski papai na przykład. Sałatka słynna, są tam. Też zielone jabłko można w paski pokroić. Długie paski. U nas trudno coś takiego kupić, nic nie waży. Jeśli robicie zupę tom yum namiętnie, to również jest bardzo lekkie. Tu się wlewa zupę, tam w środku wkłada się takie coś, co się żarzy i utrzymuje temperaturę i wówczas ta cudowna zupa postawiona na stół jest długo ciepła. Zupy z makaronem, no więc makaron gotuje się wcześniej, ale nie wsadza się zimnego makaronu do miski i potem nie zalewa bulionem. Bierze się coś takiego, taki przyrząd, w zależności od tego, ile makaronu, to wielkość stosowna jest potrzebna i po prostu zanurza na chwilę w gorącym płynie, potem wkłada do miski. Jeśli natomiast macie więcej miejsca w bagażu, no to tu są różne wspaniałe woki, łoki. Są też lekkie, aluminiowe. Takich sobie przywiozłem kilka, ale najlepsze są oczywiście takie, czyli ręcznie kute, bardzo ciężkie. Cóż, można to również
nadać stąd Loko Polska. Ale akurat za łokiem bym się w kraju naszym rozejrzał. Taki porządny waży potwornie dużo. Ale tu jest dużo wspaniałych rzeczy. O, pan tu ma jakieś przyrządy do krojenia w odpowiednie kształty, widzicie? I możecie sobie kupić do dowolnego kształtu dowolny przyrząd. Tu jest wszystko. Jeśli przyszła wam do głowy refleksja, no a po cóż nam to, chłopie, pokazujesz, targ wielki, może wspaniały, ale my niczego nie chcemy kupować, to ja wam mówię, nie lekceważcie tego adresu, nawet jeśli nie potrzebujecie kosmetyków, ciuchów czy też rękodzieła, bowiem to miejsce jest oazą doskonałego jedzenia ulicznego, doskonałego street foodu. Kolega po fachu, bo nie znaliśmy się osobiście, niejaki Antony Bourdain nakręcił tutaj cały odcinek, chodząc od stoiska do stoiska. Trzeba było coś wybrać. Zacząłem od miejsca, które słynie z dania wyłącznie podawanego w Bangkoku. Kiedyś podawanego gdzie indziej. To się mianowicie nazywa po angielsku boat noodle. Nazwa tajska jest bardzo skomplikowana i długa. W każdym razie chodzi o to, że kiedyś ową zupę podawano z pokładów łodzi, które pływały po kanałach miejscowych. Ponieważ sprzedawano je z pokładów, które są chybotliwe, więc potrzebna była taka miska niewypełniona do końca, by ta rzecz przy bujaniu nie wylała się. Zatem trzeba było zrobić danie nieduże, ale eksplodujące smakiem. No i właśnie mamy tutaj taki kondensat bulionu. Kondensat bulionu, który jest jeszcze z bardzo specyficznym dodatkiem. Spójrzcie na kolor. Tak jest, miłośnicy czerniny, ukłony dla całego Poznania i Wielkopolski. To jest zagęszczane krwią drobiową, wołową, wieprzową. Na końcu dodaje się tutaj krew. Jest wersja, jeśli chodzi o mięso i podroby w środku, albo drobiowa, albo wieprzowa. Ja mam wersję wieprzową, ponieważ w nazwie potrawy jest słowo noodle, więc mamy tutaj ryżowy wermiszel. No i najważniejsza rzecz, mianowicie wspaniały, niezwykle głęboki, doskonały bulion. To są zamówienia koleżeństwa. Jak widzicie, mamy wśród nas nie tylko miłośników czerniny, to jest po prostu tom yum. Ale ja nie mogłem tego nie zjeść. Podroby mięciuteńkie. Bulion, który można by niemal kroić w kostki i używać jako przyprawę do nadawania smaku innym bulionom. To jest absolut. To jest wspaniała rzecz. Nie ostra. O tak. To jest czernina w wersji Azji Południowo-Wschodniej. Super rzecz. Etykiety wielu tajskich sosów rybnych mają rysunek kalmara, gdyż Tajlandia jest potentatem w łowieniu kalmarów, milionów sztuk kalmarów i w wykorzystywaniu ich kulinarnym. Fermentacja małych rybek i kalmarów do sosu rybnego to jedna rzecz, ale kalmary jada się pod wieloma postaciami, również ikrę z kalmara. To jest właśnie kalmarza ikra. Taka jeszcze galaretowata, widzicie? Ona dopiero pod wpływem temperatury tężeje, by potem wyglądać tak.
A tak wygląda w gotowym daniu. To jest oczywiście dalszy ciąg miejscowego festiwalu street foodu, czyli sałatka ze smażoną ikrą kalmarów. Tutaj jest taki ostry sos, którym się to polewa i tak się bierze takową miseczkę ze sobą. Ale to nie jest wszystko. Mamy tutaj jajka przepiórcze, sadzone, również smażone i mamy w końcu smażoną ikrę rybią. Jeśli pytacie się, czy unosi się tu w powietrzu dotkliwy zapach smażonej ryby, to powiem wam, że nie. Zapach jest bardzo apetyczny, ale nie biorę tego nie dlatego, żebym się brzydził ikry z kalmarów, ale dlatego, że wyczailiśmy jedno miejsce, ich jest wiele, ale jedno, które jeszcze chcemy wam na targu pokazać. Miejsce jedzeniowe. To jeszcze nie jest owo miejsce, ale zmierzając w miejsce właściwe chciałem wam coś pokazać. Stoisko ze smażeniną. Frytki są tu wielkim rarytasem, ponieważ jest mało ziemniaków. Nie chodzi o frytki. Nie chodzi też o smażonego kurczaka, nie chodzi o spring rollsy. Chodzi o to, co tutaj jest w tych miseczkach. Nie wiem, czy pamiętacie, jeden z moich pierwszych odcinków na YouTubie. Robiłem u siebie w domu w pandemii placuszki kukurydziane. To jest właśnie to. Tajska rzecz. Nie ściemniam najczęściej. Kolejka oraz zdjęcia różnych znanych tajek i tajów. A wszystko przy stoisku z czymś, co bierze się to łapy. To zwiastuje, że to miejsce jest naprawdę godne uwagi. Co tu sprzedają? Tutaj sprzedają w zasadzie jedną rzecz pod kilkoma postaciami. Chodzi o wieprzowinę. Ona tam spoczywa. Sekretna marynata oparta na miodzie. Karkówka wieprzowa. Albo w wersji tłustszej, albo w chudszej. Albo się to bierze na wagę, albo bierze do łapy w bunie, czyli w takiej bułeczce niczym poznańska pyza. Mamy kolejny wielkopolski trop. No i ja tu będę stał, czekał, a jak dostanę, to się w to wgłębię. Tutaj chyba państwo czekają na odbiór. Tu się ustawiam. O, zobaczcie, jest ruszt, to się piecze, potem tam gotowe czeka na odbiór. Pan kroi. O, zaraz to detalicznie rozbierzemy. Jak zdążyłem się zorientować, są dwie wersje czegoś, co tutaj dla ułatwienia nazywają po prostu burgerem. Wersja tłustsza z karkówką albo chudsza ze schabem. Ocenili mnie jakoś dietetycznie i dali mi taką chudszą ze schabem. Karkówka byłaby pewnie lepsza w takiej kompozycji, no bo tłuszcz to nośnik smaku, ale i to chyba nie jest złe. Ta bułeczka jest naprawdę pulchniutka, taka chmureczka. Miodowa marynata, jest słodkie, jest lekko pikantne. To jest świetne po prostu. Wcale się nie dziwię koledze Antoniemu, że zrobił tutaj cały swój długi przecież program. Tylko skupiając się na miejscowym street foodzie. Najspokojniejsza część targu, no to ta z antykami. Najmniej tu turystów prawie w ogóle. Dlaczego? No kilka powodów. Po pierwsze, jak coś tak wielkiego, mówię o tych rzeźbach na przykład, przepięknych zresztą, albo całych kapliczkach świątynnych wsadzić do samolotu. Nie da się, a poza tym, jeśli to są rzeczy rzeczywiście stare, to pewnie w ogóle nie wolno ich wywozić z kraju, albo trzeba mieć jakieś specjalne zezwolenie. W każdym razie nawet nie chodzi tu o zakupy. Chodzi o to, by się tu przejść i podziwiać te rzeczy, które są naprawdę bardzo często oszałamiająco piękne. Tak, to jest stare, to jest piękne. Jeśli to wszystko ze sobą połączymy, czyli te stragany z odzieżą, te stragany z jedzeniem, to bez wizyty tutaj nie będziemy mieli pełnego oglądu. To
wszystko sprawia, że teraz, nasyciwszy również tym wzrok, będziemy ten kraj odbierać kompletnie. To nie jest stacja metra, chociaż jak stacja metra wygląda. To jest fragment bardzo specyficznego i ważnego tunelu. Ten fragment tunelu to sala, gdzie można na ławkach ochłonąć w przyjemnie klimatyzowanym pomieszczeniu. Tak, tutaj temperatura jest o kilkanaście stopni niższa niż na zewnątrz. A czemu służy ten tunel? Ten tunel służy temu, by dostać się ruchomymi schodami do wejścia do pałacu. Pałacu, który jest historyczną siedzibą królów Tajlandii. Oto Rama IX, czyli poprzednio panujący król Tajlandii. W tej chwili na tronie zasiada jego syn, Rama X. A to Rama I, założyciel owej dynastii, również założył stolicę po tej stronie rzeki. Pałac można zwiedzać, ale nie wolno mieć mikroportów, nie wolno mieć profesjonalnego sprzętu. Zatem my tam nie wejdziemy. Ja tam byłem prywatnie i jeśli chcecie znać moje zdanie, warto tam pójść. Tam król już nie mieszka. Królewskiemu mieszkaniu służy inny pałac, ale to jest niezwykła pamiątka i miejsce bardzo atrakcyjne. A dodatkowo jesteśmy w samym jądrze miasta. Rzeka jest tam. Z powodów historycznych bez wątpienia to jest właśnie serce miasta. Pałac Królewski, którego pełna nazwa brzmi Wielki Pałac Królewski, jest rzeczywiście wielki, gdyż ten mur zdaje się nie mieć końca. Tam w środku mamy jeszcze jedną rzecz godną uwagi niezwykle. Mianowicie świątynię tak zwanego szmaragdowego Buddy. Tak zwanego szmaragdowego, ponieważ figura Buddy nie jest wykonana ze szmaragdu, tylko z jadeitu, ale chodzi o kolor. My idziemy w tamtą stronę. Mam nadzieję, że uda nam się odwiedzić jeszcze jedną, starszą od szmaragdowego Buddy, buddyjską świątynię. A jeśli nie, to przynajmniej staniemy przed nią. Świątynia szmaragdowego Buddy jest tak jak i Pałac Królewski z XVIII wieku. Natomiast tutaj jesteśmy w miejscu, które powstało w wieku XVI. To świątynia Wat Po. Jak widzicie, weszliśmy do środka. Świątynia, która słynie nie tylko z niezwykłego przedstawienia Buddy, ale słynie również ze swojej roli duchowej i kulturowej. No na przykład to właśnie tutaj narodziła się tajska szkoła masażu. Ściszam głos. Idziemy dalej. Wat Po szczyci się największą kolekcją posągów Buddy w całym kraju. Przywieziono je tutaj z różnych zakątków Tajlandii i jest ich w sumie ponad 1000. Ale najsłynniejszym z posągów jest tak zwany leżący Budda. Tylko jeden taki tutaj, leżący Budda, gdyż będący w trakcie przechodzenia w stan nirwany. Nirwana oraz leżenie to świetne podsumowanie tego, co będziemy robić za chwilę. To był długi, gorący, wyczerpujący i pełen wrażeń dzień. Więc, drodzy Państwo, choć nie mamy w sobie aż takiego blasku jak Budda, przybierzemy już niedługo bardzo podobną pozycję. Kącik partnerski. Moi drodzy, partnerem całej naszej tajskiej wyprawy i w związku z tym również partnerem tego odcinka jest serwis wakacje.pl. Dzięki wakacjom.pl możecie wyjechać do Tajlandii i zarezerwować sobie pobyt albo w eleganckim hotelu all inclusive, albo też wycieczkę objazdową po tym kraju. Dolecieć tu można czarterami.
bezpośrednio z kilku miast w Polsce. A wszystko to możecie zrobić dzięki aplikacji wakacje.pl, gdzie wygodnie w swoim telefonie czy też tablecie znajdziecie ofertę wielu biur podróży, taką, która najbardziej Wam odpowiada. A kiedy już to zrobicie, kiedy tutaj dotrzecie, wystarczy już tylko cieszyć się tym wszystkim, co wokół. Zwłaszcza ofertą miejscowych restauracji. Jedzenie w Tajlandii po prostu wymiata. Koniec kącika partnerskiego. Stanu nirwany prawdopodobnie nie osiągnąłem, ale drzemka była niezwykle zacna. Nowe miejsce, którego nie mogę Wam nie pokazać. Przyjechałem tu metrem. Pamiętajcie, jak się jeździ po tym mieście ogromnym, zatłoczonym taksówkami, autobusami, to się stoi w korkach. Można pływać, ale nie wszędzie. Można też jeździć metrem. Ta linia akurat to jest taka pętla, więc się jeździ i nawet jak się pomyli przystanek, to i tak się na żądany przystanek dojedzie. Stacja nazywa się Wat Mang Kong, tak jak świątynia. A gdzie jest ta stacja, gdzie jest ta świątynia? Moi drodzy, jesteśmy w chińskiej dzielnicy. No, nie obiecuję Wam wielkiej draki w chińskiej dzielnicy, ale powinno być fajowo. Wedle bardzo ostrożnych szacunków przeszło 10% mieszkańców Tajlandii ma korzenie chińskie. Są to Chińczycy z pochodzenia, więc mają tajskie imiona, tajskie nazwiska, mówią po tajsku, ale nie zapomnieli o swoim pochodzeniu, więc właśnie tutaj bardzo często widzimy również nie tylko chińskie symbole, ale również chiński alfabet. Chińczycy w Chinatown w Bangkoku zaczęli osiedlać się pod koniec XVIII wieku. Za sprawą króla Tajlandii Ramy I przybyli tutaj jako najlepsi w tej części świata rzemieślnicy oraz handlarze. No i tak naprawdę dalej tym samym się zajmują. Tu w Chinatown mamy sklepy ze złotem, około 100, gdzie sprzedaje się biżuterię na miejscu wyrabianą. Mamy przeróżnego rodzaju rzemieślnicze aktywności, ale mamy przede wszystkim mnóstwo i jeszcze więcej doskonałego jedzenia. Tutaj również mamy orgię ulicznego jedzenia, możliwości mnóstwo. Do niektórych miejsc ustawiają się kolejki i jest to, co zrozumiałe, wyznacznik popularności albo też jakości. Jeśli stoją sami turyści, to wiadomo, że o tym coś napisano. A jeśli stoją przeważnie miejscowi, no to raczej stoją dlatego, że jest to dobre. Ten pan nazywa się wujek Pae, tak jest zwany, i robi i sprzedaje wyłącznie dim sumy. Tutaj je sprzedaje, robione są gdzieś na zapleczu i donoszone. Jeden rodzaj dim sumów, jeden rodzaj sosu, 20, ponieważ są maleńkie, to podstawowa porcja. No i czekam. Tak, stoję tu już z 5 minut, ale podobno czekać warto. Zresztą sami to sprawdzimy. Tylko spójrzcie, jakie to urocze maleństwa. Maluteńkie dim sumiki. Oczywiście są polane sosem, jest chili, jest ocet, bo to się czuje już w nosie. Jest sos rybny albo sos sojowy, zaraz Wam powiem. Sos rybny. Jest chili, ale to nie jest ostre. Posypane chrupiącymi orzeszkami. Doprawdy urocze maleństwa. To jest dzieło sztuki. Nadzienie wieprzowe. Chińskie pochodzenie mieszkańców tej części miasta sprawia, że zwłaszcza dwie potrawy są tu popularne. Mianowicie zupa z płetwy rekina i zupa z jaskółczych gniazd. O zupie z płetwy rekina w ogóle nie będziemy mówić, bo to jest okropne.
ucina się rekinowi płetwę złapanemu, następnie wypuszcza taki rekin kona. To jest nieetyczne. Natomiast zupa z jaskółczych gniazd to trochę co innego. Pokazywałem wam w Wietnamie takie specjalne jaskólniki. No skoro jest gołębnik, to może być i jaskólnik, czyli miejsca, wielkie budynki, w których hoduje się jaskółki. One tam wiją gniazda. I te gniazda następnie się zbiera, czyści i na ich bazie gotuje zupę. Tych zup jest tutaj kilka, różne rodzaje. Zobaczcie, ta jest z kokosem, ta jest ze zwykłym mlekiem, ta jest na bazie wywaru z kurczaka, ta jest pocukrzona, ta jest z imbirem. No więc jest tego trochę. Czy ja takową zupę lubię? Niespecjalnie. I też nie jada jej się tutaj z powodu smaku, ale z powodu wiary, że to jest niezwykle zdrowe. Jaskółka, jak chce uwić gniazdo, to musi to, co zbierze, skleić. No i owa wydzielina traktowana jest jako coś, co po rozpuszczeniu niezwykle człowieka koi. Jedzenie zupy z jaskółczych gniazd jest ok, pod warunkiem, że te gniazda nie są odbierane dziko żyjącym ptakom. Restauracja, a w zasadzie jadłodajnia Nai Ekrol Noodle, specjalizująca się w ulicznym jedzeniu. Od przeszło 40 lat prowadzona przez tę samą chińsko-tajską rodzinę. To jest specjalność zakładu. Zupa z takimi bardzo charakterystycznymi kluchami rolowanymi z ciasta ryżowego z dodatkiem podrobów, ale wywar jest legendarny. Jadłem tu 20 lat temu i pamiętam to świetnie. Nic się nie zmieniło. Intensywnie pieprzny smak. Ten wywar gotowano z ogromną ilością pieprzu. Do tego podroby, spójrzcie, to jest ozorek zapewne. No, to jest doskonała rzecz. No i jeszcze kilka innych rzeczy. Chrupiący boczek, żeberka, a to jest golonka. Moi drodzy, czuję się tu po prostu wybornie. Uwielbiam tę część świata. No nie byłem wszędzie. W Tajlandii kilka razy, byłem w Kambodży, byłem w Wietnamie. Przymierzamy się do kolejnej wietnamskiej eskapady. Zatem został mi Laos, no Birma, Myanmar na razie nie z racji sytuacji politycznej. Czuję się tu wybornie z powodu kuchni, z powodu klimatu, chociaż czasami mnie przegrzewa. W dodatku sam w domu bardzo często gotuję po tajsku, chińsku. No zresztą mówiąc nieskromnie, jedną książkę poświęciłem przepisom właśnie z tej części świata. Więc jeśli mogę coś wam powiedzieć, to po pierwsze w następnym odcinku zajmiemy się dogłębniej jedzeniem ulicznym, bo część tutaj z takich miejsc ma rekomendacje, a nawet gwiazdki Michelina. O tym będziemy mówić podczas naszej kolejnej eskapady po Bangkoku. Ale wydaje mi się, że nie jestem osamotniony w swoich uczuciach do Tajlandii i Azji Południowo-Wschodniej. Sądząc po tym, ilu Polaków spotkaliśmy tutaj, to raczej nie jestem. Świetne rzeczy. Oglądajcie kolejne tajskie odcinki. O, pani mi tam robi zdjęcie. Dzień dobry. Widzicie, nie tylko ja kocham Tajlandię, ale chrupie boczów.